Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym tutorialu. Dzisiaj coś troszeczkę innego. Chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób wykonać takie róże na szydełku. Te róże przydadzą Wam się, jeżeli będziecie chciały udekorować sobie torebkę, udekorować sobie bluzkę. Można również zrobić z jednej cienkiej nitki i zrobić sobie nawet taki pierścionek, udekorować opaskę na włosy czy spinkę. Pomysłów jest naprawdę sporo. W tym tutorialu chcę Wam pokazać dwie wersje. Pierwsza wersja to będzie różyczka taka sama, bez listków, a druga wersja to będzie wersja z listkami. Będę wykorzystywała akrylową włóczkę Zuza Natura. Postanowiłam połączyć włóczkę żółtą z różową, żeby właśnie uzyskać taki efekt herbacianej róży. Przygotowałam sobie szydełko w rozmiarze 5 mm, ponieważ będę łączyć te nici razem. Zabieramy się do pracy. W zależności od tego, czy chcemy zrobić różyczkę z samymi płatkami, czy również z listkami, to zaczynamy od innej liczby oczek łańcuszka. Jeżeli to ma być taka różyczka bez listków, zaczynamy od 37 oczek łańcuszka. Jeżeli ma być różyczka z listkami, 52 oczka łańcuszka na start. Ja zrobię 52. Będę robiła tutaj na tutorialu wersję z listkami. Pokażę, w którym miejscu jest zmiana, jeżeli tych listków nie chcecie. Zaczynamy zatem. 52 oczka łańcuszka. Mam 52 oczka łańcuszka. Dla obu wersji robimy teraz identycznie, niezależnie od tego, czy zaczęłyście od 37 czy od 52 oczek łańcuszka. Łapiemy sobie ostatnie oczko, pomijamy pętelkę na szydełku, łapiemy sobie tutaj palcem, żeby nam się nie pomyliło i robimy 6 dodatkowych oczek łańcuszka. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6. I te 6 oczek łańcuszka stanowią nam pierwszy słupek i 3 oczka łańcuszka rozdzielające. Teraz narzut nitki na szydełko, w to oczko, które sobie złapałyśmy, robimy słupek i mamy teraz sekwencję słupek, 3 oczka, słupek. Narzut nitki na szydełko, pomijamy 2 kolejne oczka, pomijamy, słupek w następnym oczku. 3 oczka łańcuszka rozdzielające, narzut nitki i w tym samym oczku kolejny słupek. Mamy drugą sekwencję, 2 słupki rozdzielone 3 oczkami łańcuszka. Narzut nitki na szydełko i znowu to samo. 2 oczka pomijamy, w kolejnym słupek, 3 oczka łańcuszka i słupek w tym samym oczku. Narzut nitki, 2 oczka pomijamy, następne oczko, słupek, 3 oczka łańcuszka, narzut nitki i słupek w tym samym oczku. I taką sekwencję powtarzamy do końca rzędu. Robimy sekwencję 2 słupków rozdzielone 3 oczkami łańcuszka, a pomiędzy tymi sekwencjami zostawiamy 2 oczka wolne. Mam ostatnie oczko. W ostatnim oczku ta sama sekwencja, słupek, 3 oczka łańcuszka, słupek. I teraz przechodzimy do kolejnego rzędu. Jedno oczko łańcuszka, obracamy robótkę. I teraz tak samo, jeżeli zdecydowałyśmy się na wersję bez płatków, również tutaj na razie żadnych zmian. Po zrobieniu tego oczka łańcuszka i po obrocie narzut nitki na szydełko i w tym pierwszym łuku, to jest łuk stworzony z 3 oczek łańcuszka pomiędzy 2 słupkami, wykonujemy 8 słupków. Następnie tutaj pomiędzy, tu mamy kolejny łuk, a pomiędzy, tutaj pomiędzy tymi 2 słupkami wbijamy się w tą przestrzeń, robimy półsłupek i jesteśmy na kolejnym łuku, w którym robimy ponownie 8 słupków.
znowu przestrzeń między słupkami, półsłupek, narzut nitki, w następnym łuku 8 słupków. I tak pracujemy do końca rzędu w przypadku tej różyczki bez płatków. Natomiast jeżeli chcemy mieć płatki, to robimy dalej w ten sam sposób. Natomiast tutaj od końca, można sobie w ten sposób złapać, odliczamy 5 łuków. Raz, 2, 3, 4, 5. Można sobie w tym miejscu założyć znacznik, że do tego miejsca pracujemy tą włóczką, która ma stanowić nam płateczki, czyli tym kolorem, który będzie stanowił płatki. Natomiast 5 łuków zostawiamy i zmienimy włóczkę na zieloną i troszeczkę zmienimy ścieg. Póki co pracujemy na tych łukach. Zatrzymałam się, zrobiłam ostatni półsłupek. Zostało mi tutaj 5 łuków, więc teraz biorę drugą włóczkę. Mam włóczkę Mimoza. To jest taka, można powiedzieć, troszkę grubsza siostra Zuzy. To też jest włóczka akrylowa, też z marki Opus Natura i ona jest no prawie 2 razy grubsza, więc będę tym razem łapała jedną nitkę, żeby nie zmieniać szydełka i to wszystko ładnie mi się połączy. Zatem w tym miejscu obcinam tą włóczkę żółtą i różową. Robię takie kończące oczko łańcuszka, żeby móc wyciągnąć włóczkę, zaciągnąć ten supełek. I teraz zabieramy się za płatki. Jeżeli robicie różyczkę bez płatków, to nie macie tych ostatnich 5 łuków, tylko kończycie tutaj w tym ostatnim łuku. Macie 8 słupków, tak jak tutaj. Ja tutaj też będę miała ostatni łuk. 8 słupków. Można na koniec zrobić jeden półsłupek w tym łuku, żeby tak ładnie zamknąć i również oczko łańcuszka, obcinamy włóczkę i czekamy chwilkę. Ja pokażę teraz dla osób, które chcą robić wersję z listeczkami, w jaki sposób te listki zrobić, bo później składanie tej różyczki i zszywanie robimy dla obu wersji tak samo. Zieloną włóczkę składam na krzyż, wkładam szydełko do tej pętelki, która powstała, pobieram, przeciągam i zaciągam mocno, to jest moje oczko startowe i wracam do tej przestrzeni, gdzie przed chwilą obcięłam włóczkę, wkładam szydełko do tej samej przestrzeni i robię takie jakby oczko ścisłe, przyszywam tą włóczkę do tego miejsca w ten sposób. Później te końcówki sobie tam ładnie od spodu pochowamy. Przechodzimy teraz do pierwszego z 5 łuków. Narzut nitki, 2 słupki. Następnie 3 słupki nawijane 2 razy. Raz, 2. Wbijamy szydełko w łuk, pobieramy, mamy 4 pętelki na szydełku, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2. Pierwszy słupek 2 razy nawijany, skończony, nawijamy znowu 2 razy włóczkę na szydełko, wbijamy się, pobieramy, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2, drugi słupek 2 razy nawijany, gotowy i jeszcze raz to samo, 2 razy nawijamy, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2, pobieramy przez 2. Teraz jedno oczko łańcuszka i odbicie lustrzane tej sekwencji, czyli 3 słupki nawijane 2 razy, a następnie 2 słupki zwykłe. Pierwszy mam, drugi, trzeci, narzut nitki, jeden zwykły słupek i jeden zwykły słupek. I dzięki temu mamy taki bardziej wydłużony kształt, który bardziej przypomina listek. Półsłupek w przestrzeni między słupkami i znowu to samo. 2 słupki w kolejnym łuku, następnie 3 słupki nawijane 2 razy. 2 i 3, oczko łańcuszka rozdzielające
I to samo, tylko w drugą stronę. Nawijamy 2 razy. 3 słupki nawijane 2 razy. A następnie 2 słupki. I znowu przyszywamy półsłupkiem do przestrzeni. W tych 3 kolejnych łukach robimy dokładnie tak samo. Zrobimy jeszcze 3 listki. Ostatni łuk. Dokładnie ta sama sekwencja. I tak jak mówiłam, w wersji tej bez listków też byśmy miały, no trochę inaczej tutaj sekwencja byłaby ułożona, miałybyśmy 8 zwykłych słupków. Na koniec w tym ostatnim łańcuszku można zrobić albo oczko ścisłe, albo półsłupek, żeby tak ładnie wygłuszyć te słupki. Następnie dodatkowe oczko łańcuszka, żeby można było zaciągnąć supełek. Obcinamy włóczkę, wyciągamy ją. W przypadku wersji bez płatków wyciągamy te 2 nitki i mamy początkowy etap gotowy. Teraz pozostaje nam tylko złożyć różyczkę i później ją zszyć. Zabieramy się za składanie, łapiemy za początek i teraz zwracamy uwagę, gdzie jest prawa strona. Spoglądamy na te słupki. Mają mieć na środku te poprzeczne kreseczki. To jest prawa strona, to jest lewa strona. Te słupki od lewej strony trochę inaczej wyglądają i tutaj jest grubszy ten oplot jakby na łuku. To jest prawa strona. I teraz łapiemy sobie w ten sposób i zaczynamy zwijać. Zwijamy w kółeczko. Ja sobie zwijam to w ten sposób, żeby te dolne łańcuszki mi tutaj również w ten sposób się zawijały, żeby zrobił się jeden ślimak z łańcuszka. Będzie później to łatwiej przeszyć. Jak sobie trzymamy w ten sposób, to łapiemy za środek i po prostu w ten sposób zwijamy. Te wszystkie dodatkowe nitki, które tutaj są, koniecznie na wewnętrzną stronę. Tutaj tak samo. I teraz tak, w wersji bez listków mamy po prostu tyle. Natomiast w wersji z listkami mamy to dodatkowe okrążenie, które nam się również w ten sposób tutaj pięknie układa naokoło. Tak to wygląda. I teraz zobaczmy z tej strony. Właśnie na tym mi zależało, żeby tutaj, zobaczcie, ten łańcuszek jak najbardziej się w takiego ślimaka ułożył. Co robimy teraz? Mamy tutaj początkową nić od listków i tą naszą roboczą, którą teraz będziemy zszywać. Ja sobie te 2 części już związuję na supeł, żeby połączyły się oba te zewnętrzne listki. Tutaj również te 2 końcówki, środkową z początku łańcuszka i tę, która tutaj jest, również sobie związuję na supełki delikatnie. Nie zaciągamy tu zbyt mocno, bo chcemy nadal widzieć te nasze łańcuszki, żeby nam było wygodnie zszywać. A teraz zielona nić na igłę do wełny
i zabieramy się za zszywanie. Rozkładamy sobie właśnie tak jak pokazałam, żeby łańcuszek był jak najbardziej w ślimaku i robimy przeszycia tak, żeby jak najwięcej tego łańcuszka złapać. Zakończyłam sobie w tym miejscu, gdzie jest ta również druga zielona końcówka i ponownie sobie jakimś supełkiem podwójnym, potrójnym zabezpieczę, żebym mogła te nitki poobcinać. Jakie mamy inne opcje? Nie obcinamy nitki, tylko zostawiamy ją, żeby ułatwiła nam przyszycie tej róży do robótki, jeżeli chcemy. Rozkładamy sobie teraz jeszcze, tutaj można to wszystko powyrównywać. Listki łapiemy za ten środkowe, dodatkowe oczko łańcuszka, żeby one nabrały kształtu takiego właśnie jak chcemy, lekko wydłużonego. I nasze różyczki są gotowe. Tak to się prezentuje. Myślę, że cudnie. Myślę, że jako dekoracja stołu, jako dekoracja bluzki, to może ta bez listków dodatkowych. Można zrobić właśnie opaski na głowę, można udekorować w ten sposób spinki, można wziąć tylko jedną pojedynczą nić i zyskać takie mniejsze, urocze różyczki. Wszystko zostawiam już Waszej wyobraźni. Można taką różę zrobić sobie w innym kolorze i na przykład zrobić z niej naszyjnik, taki czoker na szyję. Również jest to bardzo, bardzo modne. Na pewno coś wymyślicie, zatem ja jak zawsze czekam na Wasze inspiracje, na zdjęcia Waszych robótek robionych na podstawie tego tutorialu. Jestem bardzo ciekawa, gdzie Was poniesie wyobraźnia, a dzisiaj już Wam serdecznie dziękuję za to wspólne dzierganie z włóczki Zuza. Do zobaczenia w kolejnym filmie.